Jeśli ludzkość się nie nawróci, to będzie przeżywała wojnę. To wszystko było warunkowe. Wielu się z tym nawet nie przejmuje. Czym jest w ogóle pokuta? Dzisiaj nikt nie pokutuje. Dlaczego ja właściwie chcę pokutować? Metanoja mówi, zastanów się, co ty właściwie chcesz zrobić. Nie podejmij decyzji. Ma pan rację. Szukamy. I znaleźliśmy. Czegoś takiego nie było od początku istnienia Kościoła. Od 2000 lat nie było takiego fenomenu. Na tyle poważnego, że Kościół ustanawia specjalne komisje teologiczne do badania tego zjawiska. Maryja przychodzi w każdym miejscu obecnie na świecie, aby ostrzec świat przed tym, że zmierza ku samozagładzie. We wszystkich orędziach i przesłaniach mówi o tym, że jeśli ludzie się nie nawrócą, przyjdzie wielka kara. Kara, która jest niewyobrażalna. Nie można ją porównać z jakimikolwiek innymi karami dotychczas, które stały się na podstawie konsekwencji skutków grzechu ludzkości. Kto jest prawdziwym, kto nie jest prawdziwym chrześcijaninem? Kto jest prawdziwym wyznawcą Jezusa Chrystusa? Kto jest wilkiem w owczej skórze? Największe zło, które w tej chwili jest i niebezpieczeństwo, może takie słowo, niebezpieczeństwo w Kościele jest niebezpieczeństwem wilków w owczej skórze chrześcijan, którzy podają się za chrześcijan, a nimi nie są. I teraz co z tym zrobić wszystkim? Największym takim chyba sprawdzianem dla nas jest w Kościele jest pokuta. Dzisiaj nikt nie pokutuje. Dzisiaj, nawet jeżeli idziemy do spowiedzi, no to dostajemy tam za pokutę, proszę odmówić. Wielu się z tym nawet nie przejmuje. Czym jest w ogóle pokuta? Myśmy zapomnieli dawniej w Europie, na świecie, kiedy nawet monarcha czy ktoś zrobił coś złego, za pokutę, jak fundowali klasztory, prawda? Za pokutę szli w workach gdzieś tam do Rzymu poprzez tygodniami, miesiącami, żeby odpokutować jakiś grzech. Dzisiaj nikt nie pokutuje. To trzeba by zacząć od dwóch takich biblijnych pojęć najważniejszych. Dla Żydów pokuta to była tszuwa, czyli zawrócenie z drogi. Jakby zacząć iść w drugim kierunku, chociaż po tej samej drodze. Mówię bardzo skrótowo, żeby uczynić to bardziej jasnym. Czym zgrzeszyłeś, tym teraz odpokutujesz, nie? Jeśli ktoś bardzo kradł, bo był na przykład biznesmenem, no to teraz zamienia się w wielkiego jałmużnika i rozdaje. Weźmy takiego Zacheusza, nie? Kradł, no to teraz rozdaje jałmużnę. Czym zgrzeszył, tym pokutuje, nie? To jest teszuwa. W tej samej dziedzinie robisz zwrot w drugą stronę. To jest pokuta. W Nowym Testamencie pojawiło się nowe określenie pokuty, nawrócenia, metanoja, czyli zmiana myślenia. Że tak, że same gesty to jeszcze nie wszystko, trzeba zmienić motywację działania. Czasem ludzie robią to samo, ale z różnych motywacji, nie? I jeden czyn jest ważny, a drugi nieważny. Dwóch ludzi przychodzi do konfesjonału, mówią te same grzechy i wypowiadają tą samą formułę. Jedna spowiedź jest miła Bogu, a druga nie. Jak Kaina i Abla. Dlatego Jezus mówi, dwóch będzie na polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. O co chodzi? Wszystko ważne jest tutaj to w tej metanoi, czyli w nawróceniu myślenia, dlaczego ja to robię. Z miłości do Boga, z miłości do siebie, z komfortu, żeby uciec od dyskomfortu, z powodów tradycjonalnych, z powodów środowiskowych, jestem konformistą, nonkonformistą. O co tu chodzi w tej pokucie? Dlaczego ja właściwie chcę pokutować? Sobie chcę wynagrodzić, może chcę uciec przed fałszywym poczuciem winy, a może chcę się ubiczować, żeby poczuć, że bo mam zły obraz Pana Boga, myślę, że On wtedy będzie zadowolony, jak zobaczy, jak krew sika z moich plec, nie? Metanoja mówi, zastanów się, co ty właściwie chcesz zrobić, nie podejmij decyzji. Ale czymś innym jeszcze jest wynagrodzenie za grzechy jakieś konkretne, no to wtedy może być i ono i teszówą, i metanoją, nie? Jednocześnie. To sobie nie zaprzeczę.
Bo w metanoi mogę powiedzieć sobie, Panie, no dobra, ja poszedłem do spowiedzi z powodu aborcji, ale dlaczego ja zrobiłem tę aborcję i dlaczego teraz nie chcę robić tej aborcji? Muszę to zrozumieć, a nie tylko usłyszeć, że społecznie jest to nieakceptowalne, nie podoba się to wielu ludziom. Tylko dlaczego ja osobiście nie chcę zabijać dziecka? Dlaczego jest to straszne? I to jest metanoja, że ja zaczynam o tym myśleć. A teszuwa jest to, że na przykład mogę podjąć duchową adopcję dziecka poczętego, mogę zacząć finansować dom sierot, mogę wysłać dla miliona głodnych Etiopczyków jedzenie, nie, po $1 na dzień. Nie wiem, cokolwiek. Masz amunicję. List do Efezjan, rozdział 6. Masz amunicję. Jaką? Prawdę. Tak więc medytowanie Słowa Bożego. Tajemnica różańca. Po drugie, musisz nałożyć na siebie wiarę, która pomoże nam zgasić ogniste pociski z piekła. Po trzecie, świętość, sprawiedliwość, dalej nawrócenie. Wyznaj swoje grzechy, a zostaniesz napełniony Duchem Świętym. I kolejna rzecz, którą zrobisz, a więc pokój. Zanieś pokój wszędzie, gdzie idziesz. Pokój. Dalej sprawiedliwość. Nawróć się ze swoich grzechów. A jedyną rzeczą, która pomoże ci we wszystkim, jest wiara w Jezusa Chrystusa. I dalej módl się za innych, za wszystkich ludzi, żeby się nawrócili. Mamy do dyspozycji 2000 listów siostry Łucji. Jeśli dla niej coś było bardzo ważne, a nie może o tym mówić, nie może ujawnić jakby najważniejszej części Fatimy, czyli sekretu, mówiącego o przyszłości i o tym, jak do tej przyszłości złej nie dopuścić, to powinien w jej listach być wspólny mianownik. Ona powinna wciąż o czym mówić, o coś prosić. Ma pan rację, szukamy. I znaleźliśmy. Znaleźliśmy praktycznie jedną rzecz. W każdym z listów od czasów II wojny światowej siostra Łucja błaga o modlitwę i pokutę za Kościół, za duchowieństwo, księży, zakonników, biskupów, hierarchię. Błaga, zapowiadając, że przyjdzie, co mamy w Akita objawieniach w Japonii, wyraźnie uznanych przez Kościół. Tam jest to powiedziane litera po literze. I siostra Łucja to potwierdza. Czeka nas przerażający kryzys Kościoła. Taki kryzys, że to, o czym już wspominałem, zabraknie nam świeckim zupełnie autorytetu, zabraknie nam pasterzy, będziemy pociągani przez jakichś fałszerzy, oszustów, księża stracą wiarę, stracą dobre obyczaje, biskupi odejdą od posłuszeństwa papieżowi, kardynałowie, jak mówi Akita, przeciwstawią się drugim kardynałom. My już to widzimy, to się zaczyna. Pytanie, czy będzie to kryzys tak radykalny, jak przestrzegała przy tym siostra Łucja, czy będzie to kryzys miękki, to zależy znowu od nas. Od tego, co pisała siostra Łucja. Niech Kościół, niech wierni organizują pokutne procesje po miastach. Jeśli ludzkość się nie nawróci, to będzie przeżywała wojnę. To wszystko było warunkowe. I coraz większa świadomość tego istnieje, że nawrócenie jest podstawą do uzyskania pokoju na świecie, ale też i pokoju w ludzkich sercach, w domach, w rodzinach, w kraju, w Tobie, we mnie, w każdym z nas. I teraz tego typu świadomość rodzi większą odpowiedzialność, czyli większą dążność do wymodlenia komuś łaski, ale też i wynagradzenia Bogu. Stąd będą się pojawiały grupy modlitewne, którym mogą niektórzy zarzucać wręcz fanatyzm. Byłoby niedobre, gdyby było to fanatyczne, ale żeby bazowało na ogromnym pragnieniu serca Jezusa, które dąży do pojednania nas z Ojcem. I tutaj, będąc w Gieczwałdzie, my jesteśmy świadkami tego,
jak to miejsce tutaj powoduje, że no coś się w ludziach otwiera. Że oni przechodząc często z bardzo dziwnych i pokręconych ścieżek, że oni odnajdują tutaj jakąś taką prostą ścieżkę do Jezusa. No i my tutaj, duszpasterze w Gieczwałdzie, jesteśmy tego świadkami. My to słyszymy w konfesjonałach, my to słyszymy w rozmowach, które my prowadzimy tutaj. Słyszymy to z listów, które ludzie do nas piszą, dzwonią. I takich świadectw, nawet takich samych świadectw listownych jest tutaj bardzo dużo. Że ludzie piszą, byłem w tragicznej sytuacji, żyłem jak w grobie, tutaj przyjechałem na rekolekcję, przyjechałem tutaj do Maryi i w pewnym momencie pojawiła się we mnie jakaś jasność. Ufaj Bogu. Ufaj, nawróć się, przemień swoje życie. Zmienić się oznacza nie tylko nawrócić się od grzechu, ale również przemienić swoje myślenie. Niech Twoje myślenie będzie takie, jakiego pragnie Bóg. Niech Twój rozwój idzie w kierunku, którego pragnie dla Ciebie Bóg. To słowo jest prawdziwe i pochodzi od Boga, mamy je czytać. Bóg ciągle istnieje. Cokolwiek by się nie działo, historia nie wyślizgnie się z palców Boga. Więc myślę, że zawsze musimy być pełni nadziei, a także być optymistami. Optymizm jest pojęciem psychologicznym, więc lepiej mówić: bądźmy pełni nadziei, ufajmy naszej nadziei w Bogu. Właśnie to powiedziała siostra Faustyna: ufam Tobie, Jezu.